Może w ogóle dla Was to będzie niekorzystne. No i pierwsze, jesteśmy wytatuowani w całości. Tą samą koszulkę. Połączmy te dwa tematy. Tak będę wyglądał już do końca życia. Podejdźmy do tego trochę luźniej. Proszę zrozumieć mnie dobrze. Nie mamy możliwości i środków na tatuaż. Zajebiście było już. I tu zatrzymajmy się od razu. Dlaczego chcesz zrobić sobie ten pierwszy tatuaż? Jak tak się stało, że nagle chcesz zacząć tą przygodę z tatuowaniem? A jak nie znasz tej odpowiedzi, to zapraszam do poprzedniego odcinka, już trochę porozmawialiśmy o tym. Nazywam się Olek i tutaj szczerze rozmawiamy o tatuażu. No i chciałbym zacząć od tego, że zanim się zrobi ten pierwszy lub kolejny tatuaż, zajebiście było już dać odpowiedzi na jakąś ilość pytań konkretnych, które uproszczą Wam po prostu tą przygodę z tatuowaniem i nie pozwolą na jakiegoś rodzaju błędów lub w ogóle zepsucia swojego ciała i zepsucia swojego życia. No i przygotowałem dla Was taką listę. Możecie korzystać ze wszystkich pytań, możecie brać wyrywczo sobie, po prostu odpowiadać na jakieś pytania, może już na niektóre macie odpowiedź, może w ogóle dla Was to będzie niekorzystne. No ale mniej z tym, zacznijmy. No i pierwsze, od czego moim zdaniem trzeba zaczynać w ogóle swoją przygodę z tatuażem, to zadawać sobie pytanie, jak będę wyglądał, jeśli nie skończy się na tym pierwszym tatuażu. Wyobrażajmy sobie od razu, że jesteśmy wytatuowani w całości. Jak to musi wyglądać? Połączone ze sobą, rozdzielne. Tu tatuaż lub jedna koncepcja cała zajmująca cały obszar naszego ciała, tak? Czy coś innego. Jak będę wyglądał rozebrany, jak będę wyglądał w koszulce, krótki rękaw, długi rękaw i to wszystko trzeba wziąć pod uwagę, czyli przemyślimy sobie od razu całą koncepcję a tatuaż. Nie bierzmy tatuażu osobno jako tatuażu, jako wzoru. Połączmy te dwa tematy. Wyobrażajmy sobie, że kształtujemy sobie garderobę już do końca życia. Wybieramy tą samą koszulkę, tą samą koszulę, parę spodnie, parę skarpet, majtki, ubranie na głowę, cokolwiek w ogóle sobie mamy w tej garderobie. Wyobraźmy, że to jest wszystko spójne, połączone i tak będę wyglądał już do końca życia. Niekoniecznie to musi być jedna marka ciuchu, tak? To musi być jakakolwiek marka, tylko że trzymajmy się jednej stylistyki. Wyobraźmy sobie, że ten nasz wygląd będzie reprezentował nas na co dzień. Też zajebiście ważną rzecz, którą trzeba pamiętać i trzymać u siebie w głowie, to jest to, że utożsamiamy się na co dzień z różnymi osobowościami. I proszę tutaj nie mylić się z schizofrenią w ogóle i czymkolwiek. Mówię o naszym nastroju, codziennym po prostu. Ktoś nam może popsuć nastrój od rana, a może nie. Możemy się wyspać, możemy się nie wyspać. Dla kogoś śniadanie może zrobić cały dzień zajebisty, a komuś popsuje na cały dzień i będzie podejmował jakieś złe decyzje. Weźmijmy sobie i wybierzmy tego siebie pośrodku, który nie jest bardzo podekscytowany czymkolwiek i nie jest w najgorszym swoim dniu, w najgorszym nastroju. Robiąc sobie ten pierwszy lub kolejny tatuaż, pomyśl, czy chcesz, żeby wszyscy dookoła wiedzieli, przez jaki pryzmat patrzysz na ten świat. Pomyśl sobie, czy chcesz, by każdy wiedział, co ten tatuaż oznacza i co on reprezentuje, ponieważ można zrobić sobie coś bardzo oczywistego, nad czym nikt nie będzie myślał, a tylko super, znam tą postać, znam ten kształt, znam to, więc mniej więcej jestem w stanie określić Twój wizerunek i mniej więcej jestem w stanie określić Twój punkt widzenia na ten czy inny temat. Lub wolimy zachować to dla siebie i pójść w abstrakcję, która nie będzie znaczyła nic, do której możemy dołączyć jakiekolwiek znaczenie codziennie. Czy chcemy, żeby każdy o tym wiedział dookoła, bo tatuaż to się robi, żeby pokazywać. Tatuaż to nie robi się tylko dla siebie i wyłącznie dla siebie. Oczywiście, że my jesteśmy na pierwszym miejscu, ale nie ma szans zakryć się całkowicie od społeczeństwa. No i trochę bardziej na rzecz samego tatuażu. Przemyślmy sobie temat, czy będzie to tylko estetyka dla nas, czy będzie miało to dla nas gigantyczne znaczenie. Lub może połączone ze sobą, czemu nie?
Podejdźmy teraz do lustra i pomyślimy sobie, czy będzie ten tatuaż integrowany w ciało. I tutaj co mam na myśli? Mam na myśli to, że nieważne, w którym miejscu będzie zrobiony tatuaż, przy każdym skręcaniu ręki, nogi, ciała, całego szyi, ten tatuaż będzie wyglądał super i nie załamie się, czyli będzie integrowany w anatomię, w mięśnie, w rodzaj skóry, typ skóry i w nasze kształty. Lub ten tatuaż będzie przedstawiał sobie tylko koncepcję. I tutaj można nie brać pod uwagę ciała w ogóle. Można ciąć go w prawo, w lewo, w poprzek, jakkolwiek. Czyli będziemy brali pod uwagę tylko siebie jako taką skulpturę, jako manekin. A tatuaż będzie przedstawiał już w sobie koncepcję trochę inną. Lub może po prostu to będą pamiątki, których będzie wiele na naszym ciele. I tutaj już nieważne, w którym miejscu, by było to zbalansowane. W końcu tak czy siak wytatuujemy całą rękę lub całą nogę. No i co do miejsca na ciele, tak? I tutaj proszę zrozumieć mnie dobrze. Myślmy teraz ręką, nogą, plecami, klatką piersiową, brzuchem, głową, szyją. Nie oddzielajmy proszę przedramienia, tylko nadgarstek, tylko przedramię, tylko od tutaj, tylko obojczyk. Nie, proszę bardzo. Myślimy sobie całą kończyną. Bierzmy pod uwagę rękę, nogę i tak dalej, jak już powiedziałem wcześniej, tak? Ponieważ prędzej czy później zapominamy o tym, że ten tatuaż istnieje na naszym ciele i wracamy do poprzedniego wizerunku. Patrzymy w lustro i widzimy siebie, całego, nie przedramię, nie nadgarstek, nie obojczyk. Widzimy cały wzór, więc bierzmy pod uwagę to i proszę myślimy o tym, jak ten tatuaż będzie wyglądał na całej kończynie. I pamiętajmy też o tym, że prawdopodobnie trzeba będzie wnieść jakieś zmiany w Waszą wizję. I tutaj pomyślmy sobie, czy jesteśmy gotowi i czy jesteśmy otwarci na takie zmiany. Możliwe, że przychodząc do studia tatuażu lub już do wybranego tatuatora, nieważne, tatuator Wam powie, że tutaj trzeba trochę rozszerzyć, by ładnie się dopasować do ciała lub do miejsca. Tutaj trzeba zwiększyć, tutaj trzeba zmniejszyć, tutaj trochę usunąć, tutaj dodać. Czy jesteśmy otwarci na to, żeby nasza wizja w jakikolwiek sposób była zdeformowana? Trenujmy oko. I co to znaczy? A znaczy to, że najlepiej, zanim się zrobi ten pierwszy tatuaż, dobrze by było już zapoznać się z tematyką tatuażu w wielu kierunkach. Czyli taką stylistykę obejrzeć, taką, z 10 stylistyk, wybrać z każdej stylistyki, co podoba się najbardziej, w którym kierunku chciałbyś iść i tak dalej. Obejrzymy sobie designerskie ubrania. Spójrzmy na to trochę bardziej artystycznie. Lub zaufajmy tatuatorowi, którego już wybraliśmy i którego czujemy. Nie po prostu, że ten tatuator będzie mógł zrealizować ten wzór technicznie, a bądźmy pewni, że ten tatuator jest w stanie Was usłyszeć i zrobić faktycznie tak, jak Wy czujecie. I tu uwaga, czujecie, nie widzicie. Popilnujcie za tym tatuatorem trochę, poobserwujcie go pracę, poobserwujcie go Instagram, Facebook i cokolwiek. Czy ten tatuator odpowiada Waszemu punktu widzenia? Czy ten tatuator patrzy mniej więcej w tym samym kierunku, co Wy, czy nie? No i kończąc, mam do Państwa gigantyczną prośbę. Pamiętajmy o tym, że idealnego tatuażu nigdy sobie nie zrobimy. Ideału po prostu na tym świecie nie istnieje. Podejdźmy do tego trochę luźniej, spokojniej. Dajmy tej myśli dojrzeć w naszej głowie i dajmy tej myśli trochę czasu. Pamiętajmy o tym też, że to jest inwestycja długoterminowa w nasze samopoczucie, w odbiór nas samych siebie w lustrze, w odbiór naszych pozycji w społeczeństwie. Więc gdy dziś nie mamy możliwości i środków na tatuaż, nie śpieszmy po prostu. Nie podejmujmy impulsywnych jakichś decyzji. Poczekajmy trochę. Odłóżmy ten pieniądz i po prostu wróćmy do tego tematu kiedyś później. Słuchajmy siebie i bądźmy sobą. Zaufaj swoim potrzebom i swoim wyczuciom. Nie ma potrzeby w tym, żeby kłamać sobie i podejmować impulsywnych decyzji. Pamiętajmy o tym, że tatuaż nigdzie nie ucieknie. Tatuaż zawsze będzie z nami i jak już zrobimy go, to będzie już do końca życia. A impulsywnie podjęta decyzja może nam to życie po prostu popsuć. I tyle. A czym Ty się kierujesz, zanim zrobisz sobie pierwszy tatuaż?
Podziel się w komentarzu.